W dzisiejszym odcinku polatamy na andaluzyjskiej ziemi. Zobaczymy też, jak robią to lokalesi. Polatamy troszeczkę sobie dronem. Napotkamy problemy przy wjeździe do miasta Ronda. A na koniec Passo Ventilo, czyli coś, co się nie powinno wydarzyć. Zapraszam. Dzisiejszą trasę rozpoczynamy od naszego noclegu z miejscowości Benalmádena w kierunku drogi A366, żeby zobaczyć Mirador de Llorox. Dalej udajemy się w kierunku miasta Ronda na przełęcz de las Palomas i dalej w kierunku 397, A7 z powrotem do naszego miejsca noclegowego. Dzień dobry internecie! Melduję się w drugiej części naszej andaluzyjskiej przygody. Ostatnio zostawiłem Was z widokiem na piękną marinę i kompletnie wyczyszczonym kątem po tym, jak apartament zamroził mi 600 euro kaucji. Na szczęście chłopaki poratowali, zasilili mi Revoluta, a w poniedziałek wpadła wypłata i szybki przelew na Revoluta, rozliczyłem się z chłopakami i kryzys zażegnany. Także nie umrę z głodu, a co najważniejsze, znowu mam za co zatankować. Plan na dziś jest potężny. Główny cel to legendarne miasto Ronda. Zawieszono wysoko na skałach, zanim jednak tam dotrzemy, czeka nas obowiązkowe zło konieczne, czyli musimy wydostać się z nadmorskiego zgiełku, przemęczyć się parę kilometrów drogą ekspresową, ale traktuję to jako rozgrzewkę dla opon i silnika, bo prawdziwe mięso zacznie się tuż za zjazdem z autostrady. Będziemy kręcić się wokół Parku Narodowego Sierra de las Nieves, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Czekają na nas surowe górskie krajobrazy, genialne lokalne szlaki i kilometry asfaltu, który wije się jak oszalały. Zapnijcie pasy, a raczej zamknijcie wizjery i ruszamy w głąb Andaluzji. No to kończymy z nudną jazdą na ekspresówce, zjeżdżamy na drogę A354 i od razu dostajemy gwałtowne przebudzenie, choć trasa jest genialnie kręta i oferuje świetne widoki, to ma swoją mroczną stronę.
Nawierzchnia jest tu gęsto poszatkowana podłużnymi łatami ze smoły. W hiszpańskim słońcu, przy mocno nagrzanym asfalcie, te czarne pasy zmieniają się w czyste lodowisko. Najeżdżasz na to w złożeniu i masz natychmiastowy uścisk koła. Uczucie jest dokładnie takie, jakbyś wjechał na plamę oleju. Tyłek momentalnie się zaciska, a kierownica zaczyna żyć własnym życiem. Trzeba tu niesamowicie pilnować nitki przejazdu i delikatnie operować gazem. Na szczęście ta walka o przetrwanie nie trwa wiecznie, bo za chwilę odbijamy na drogę właśnie A366, no i panie i panowie, wjeżdżamy do zupełnie innego świata. Tutaj historia pisze się na nowo. Perfekcyjny dywanik asfaltowy, w mowej prywatnej skali mocne 4×5. Opony w końcu łapią właściwą temperaturę, a motocykl kleje się do drogi jak przyklejony. Można w końcu odetchnąć i zacząć czystą frajdę z każdego kolejnego łuku. Ale ta droga, oprócz świetnego asfaltu, ma jeszcze jedną rzecz do zaoferowania. Gdzieś tam przed nami, wciśnięty w skały, czeka legendarny punkt widokowy Mirador de Llorox. To absolutna mekka i kultowy spot, gdzie w każdy weekend zjeżdżają się lokalni andaluzyjscy motocykliści, żeby pogadać i popatrzeć na to, co potrafi natura. Ale o tym już za chwilę. Hola. Hola. I słychać w oddali ten piękny dźwięk motocykli. We are flying by airplane Oh, okay. and we transport motorcycles by truck All right. Okay. and we'll pick it up from Monaco. How much did it cost you to send from 500 euros. Może będzie widać jakieś fajne złożenie, tutaj się nagra kogoś innego. Da się. Dobrze, nie? O, Baben. Jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo tu jest ładnie. Chociaż nie jest tak zielonkawo i kolorowato jak gdzie indziej, ale motocyklami tutaj ludzie się bawią dobrze. Może musimy przełamać następne jakieś bariery, bo okazuje się, że nam dupa ucieka, coś tam ucieka, a tutaj niektórzy dobrze jadą. Ciekawe jakie mają opony. O, Wiciu se znalazł oczywiście rozmówcę.
bo to jest człowiek tak światowy, że tu jego wszyscy już teraz znają, bo kanał jest coraz bardziej popularny i te jego poetyckie wypowiedzi ma zwolenników, członków takich klubów literackich na całym świecie. Oni się zrzeszają, potem czasami chyba niektórzy nas śledzą, bo na każdym ostatnio wyjeździe zdarza się ktoś, kto ogląda, zna, kojarzy, kibice go pozdrawiają i o wiele rzeczy pytają. Kurwa, idzie jechać. Ja to zostawię na chwilę. Zostawię kamerę tutaj, żeby nagrywała ludzi, którzy tutaj przejeżdżają. Ej, no ci to poszli naprawdę. I zostawię ją tak, żeby było widać, jak ja tutaj, o, jak oni tutaj to wszystko ładnie robią. Z tamtego łuku. Tam to. Nie, bo słabo widać tamten zakręt, a to jest jedyny tutaj taki sensowny. Bo tutaj byśmy go z tyłu. Bo tu nie zrobię dobrego złożenia. Ale nie lotek. Tak, tu się poślizgniesz to. Yeah, so you know that sort of region of Western Poland, and so yes, I've travelled there a little bit. Yeah, well, nice to see you boys. You're having a good time anyway. 500 euro, that's not bad actually. That's not bad. Widziałeś jaką ma oponę zrobioną gościu na tej BMC? No, Oh, Jesus. Nice tires. Yeah, they are nice these. But this is pretty nice. What is this, 1,000? Is it? 1000 assist. Yeah, how many horsepower? 143. 1 hour later. 1 eternity later. Tak co lecą. Także trzeba powiedzieć, że wcale nie jesteśmy wariatami. Kuba, wcale nie jesteśmy wariatami, nie jesteśmy pojebani. Po prostu żyjemy w innym kraju. Taka grupa społeczna. Może to jest taka grupa społeczna, ale tu ludzie nawet się, wiesz, tu wrażenia nie robi na nikim to, co u nas w kraju nagrywają jako, kurde, buractwo drogowe, czy tam chamstwo drogowe, czy jakieś tam inne niebezpieczeństwo, nie? Jest pięknie. It's beautiful. Uważaj na moje lusterko. Zatrzymaliśmy się na Mirador de Jorox i momentalnie zgarnia nas niesamowita historia. Zaczepia nas gość z wyglądu i zachowania 100% Hiszpan, ale okazuje się, że korzenie ma w Niemczech, całe życie spędził w Andaluzji
a ma też rodzinę, która mieszka w Bydgoszczy w Polsce. Zobaczył polskie blachy i od razu podszedł pogadać. Pytał, jak się tu dostaliśmy, jak transportowaliśmy sprzęty i jak nam się lata tutaj po Hiszpanii. Korzystając z okazji, mówię mu po prostu z mostu, że słuchaj, coś tu jest nie tak z tymi drogami. Ciśnienie w oponach sprawdzone, wszystko w normie, a nam na zakrętach potrafi uciekać przód, ucieka tył, tyłek się zaciska i nie wiem, o co chodzi. Mówi nasz hiszpańsko-niemiecki kumpel, uśmiechnął się tylko i wyjaśnił nam andaluzyjską rzeczywistość. Okazało się, że trafiliśmy na kumulację dwóch czynników, o których w Polsce nawet byśmy nie pomyśleli. Po pierwsze, pogoda. W rejonie na wschód i południe od Malagi od prawie 6 tygodni nie spadła ani kropla deszczu. Nad okolicą unosi się tak zwana kalima, czyli drobny, czerwony pył nawiewany prosto z Afryki. Kiedy jedziemy nad oponami, dosłownie unosi się delikatna chmura tego pyłu. To przez to opona traci nagle kontakt z podłożem. Lokalna rada na afrykański kurz: trzeba zmienić technikę jazdy. Mówi, zapomnij o płynnym, głębokim składaniu się w środku zakrętu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj zakręt pokonuje się bardziej na kwadratowo. Wjeżdżasz głębiej, ostro łamiesz motocykl na samym końcu i odwijasz gaz dopiero na prostowaniu maszyny. Druga sprawa to sam asfalt. W Hiszpanii produkuje się go trochę inaczej. Ma w sobie ogromne odłamki kamieni. Kiedy w słońcu asfalt zaczyna się topić, te kamienie wystają na wierzch. Samochody, szlifując je swoimi oponami przez miesiące, robią z nich dosłownie błyszczące diamenty. Są gładkie jak szkło. Pokazał nam też patent do kolesów, jak podjeżdżają do nowej drogi, zatrzymują się, schodzą z moto i trą butę o asfalt. Jeśli podeszwa stawia opór i się zatrzymuje, znaczy, że będzie kleić. Jeśli but idzie gładko jak po lodzie, czeka cię jazda na kwadratowo. W takich warunkach typowo drogowe opony, jak nasze Michelin Pilot Road 6 z racji mocniejszego nacięcia bieżnika, mają po prostu nieco mniejszą powierzchnię styku z takim diamentem niż gładkie sticki czy opony sportowe, które po mocnym rozgrzaniu lepiej radzą sobie z tym kurzem. Ale na tym odcinku A366 wokół parku Sierra de las Nieves w końcu poczuliśmy ulgę. Nasz nowy znajomy potwierdził, tutaj tydzień temu padało, droga jest czysta, a im dalej na zachód i północ pojedziemy, tym asfalt będzie bezpieczniejszy. No to co? Bogaci o tą wiedzę, sprawdzamy butem przyczepność i lecimy dalej w stronę Rondy. Ale żeby tego było mało, nasz hiszpański kolega okazał się totalnym szefem i kwintesencją motocyklowej solidarności. Widząc, że jesteśmy tu pierwszy raz, sam rzucił: wyciągaj mapę z bagażnika, pokażę wam, jak tu naprawdę trzeba latać. Rozłożyliśmy papier na baku, a on zaczął nam palcem kreślić alternatywne szlaki, pokazał nam, które drogi w okolicy są najbardziej widokowe, gdzie asfalt jest najświeższy, a co z naszych pierwotnych planów lepiej zmodyfikować, żeby nie pchać się w nudne tranzyty. Taki lokalny insider to dla nas czyste złoto. Dzięki jego wskazówkom zupełnie inaczej spojrzeliśmy na mapę Andaluzji. €1,6. Zobacz, takiej maszyny vendingowej też już dawno nie widziałem tego rodzaju. Nie? Bo teraz to masz jakby okienko, kurde, sobie wybierasz kody, coś tam, tutaj wciskasz, kurwa. Po zatankowaniu w miejscowości El Burgo postanowiliśmy też wskoczyć na szybką kawę.
do bar Elpora. Jedyne co dobre mieli to tak naprawdę kawa. No bo inne rzeczy, że jak powiem, nie patrzcie za bardzo na Google'a, bo stan knajpy nie jest za bardzo aktualny. Chyba się właścicielstwo zmieniło i wyglądało to no, dość słabo, także no, nie polecamy poza kawą. A my tymczasem ruszamy sobie dalej w kierunku następnego punktu widokowego, którego chcieliśmy zobaczyć. To jest Mirador del Guarda Forestal, więc ruszamy. Dzień dobry, jestem Marcin i jestem motoholikiem. Co? Chcesz mam powiedzieć? No ja powiedziałem, że jestem Marcin i jestem motoholikiem. Jestem Marcin, jestem motoholikiem i nie tylko. Ja jestem Jakub i jestem osobą fizyczną. Idziemy. Tędy można iść, a tamtędy widzę. Marcin? Ośle. Daleko jeszcze. A, tu jest podjazd dla wózków, do inwalidów. Ale tu w deszczu to by można było się wyjebać. Kurde, jak chcesz się wyjebać, to i na suchym poleci, kurde. Oni się śmigają, patrzcie. A masz Michelinki? Nie, ale to już tak jest złożone. Ola! Ola! Tam jest taki pomnik i gościu mówi do synka, tatuś mówi do synka, patrz, to są motocykliści. Pomnik górnika. Co? Pomnik górnika. Że się tak wyrażę. Jest nieźle. Jest nieźle. Widzicie tamtą zaporę? No widzę. Kolejny przystanek, który mieliśmy, to spektakularny punkt widokowy Mirador del Guarda Forestal. Idealne miejsce na epickie ujęcia z powietrza, prawda? No, też tak słyszałem. Wyciągam drona, odpalam silniki, wznoszę się w górę i momentalnie rozpętuje się piekło. Nad punktem latały setki, jeśli nie tysiące jaskółek. Gdy tylko mój sprzęt pojawił się w ich rewirze, ptaki uznały go za wroga publicznego numer 1 i zaczęły zmasowany atak. Czegoś takiego, szczerze mówiąc, jeszcze nie przeżyłem. Jaskółki pikowały na drona z każdej strony. Próbowałem uciekać wyżej, potem niżej, kombinowałem na boki. Na szczęście mam za sobą profesjonalne szkolenie na drony, więc wiedziałem, jak reagować pod presją i jak z tego wybrnąć, ale powiem Wam szczerze, no, było gorąco. Jedyne co mogłem zrobić, to natychmiastowa ewakuacja. Przyciągnąłem drona do lądowania tak szybko, jak to było możliwe i dosłownie łapałem go w powietrzu ręką, a nad naszymi głowami krążyła chmara wściekłego ptactwa. Zostawiam Wam to jako ważną przestrogę, jeśli planujecie latać dronem w Andaluzji w tym okresie, szczególnie w okolicach takich punktów widokowych, gdzie są właśnie jakieś drzewa, w ogóle teren zielony, bo tak zorientowałem się, że jak jest dużo zielonego, to tego ptactwa jest sporo. Bierzcie poprawkę właśnie na naturę. Ptaków jest tu mnóstwo i potrafią skutecznie zepsuć każdy kadr, a w najgorszym wypadku skasować Wam sprzęt. Dron ląduje bezpiecznie w plecaku, a my tymczasem wracamy na trasę A366 i ruszamy już prosto w kierunku legendarnej rondy.
Przed nami upragnione miasta, ale wierzcie mi, to jeszcze nie koniec emocji na dziś. Zobaczcie sami, co przyuderzyło nam się w momencie, gdy próbowaliśmy wjechać motocyklami w bardziej zabudowany obszar w mieście Ronda. Yo intenté ser más de lo que la vida me permite alcanzar. Mirar atrás no vale nada, tú todo lo cambias sin darme chance de intentar avanzar. ¿Qué pasa? Pensé que harías lo imposible, prometiste tu promesa. Así como vienes en marcha, dejando un vacío que amarga. ¿Dónde vas? Otra vez que te largas, deja tu mareo y decídete ya. Que tropiezas con cada piedra disfrazada de persona adecuada, mintiéndote a la cara. La sombra te alcanza, tirando a la basura cada una de tus palabras. No te sorprendas, la sorpresa te espera y de forma sucia te lava las manos, creyendo que ganas. Pasa partida, las partidas pasadas, tu estrategia no avanza. No me sorprende nada, mastica antes de hablar que te puedes ahogar en tu propia mentira, incautada por una verdad que desafía tu desafine. Mala mía, pero fue suficiente. Quieren entender lo que sueltas, el interés es fuma detrás de la puerta. Venquillo soltando la rabia letra por letra, recordando la cifra que dijiste poder alcanzar, pero yo intenté hacer más de lo que la vida me permite alcanzar. Mirar atrás no vale nada, tú todo lo cambias sin darme chance de intentar avanzar. ¿Qué pasa? Pensé que harías lo imposible, prometiste tu promesa. Así como vienes en marcha, dejando un vacío que amarga. ¿Dónde vas? Otra vez que te largas, deja tu marca. Ale nie ten, o kurwa, co nam powiedział, bo ten był w porządku. No, więc dojeżdżając do miasta Ronda, na rondzie, skręciliśmy sobie tak, jak nas nawigacja poprowadziła, ale ten kurier, co tam jechał, nas zatrzymał, zaczął trąbić, mówi, że ten wjazd nie można tutaj wjeżdżać, tylko mieszkańcy mogą tutaj wjeżdżać, którzy tutaj mieszkają i tu jest zakaz dla turystów wjeżdżania samochodami, motocyklami. Tam nie można parkować nawet, że za to są mandaty. Mówi, że tam jest zewnętrzny parking, który już tam przed chwilą minęliśmy. No i że mamy sobie tam poszukać miejsca i przyjść tu ewentualnie pieszo, albo sobie tam zjechać na dół i to też uczyniliśmy, bo to też taki plan miałem, żeby tam właśnie sobie zaparkować i dronem polatać od dołu, a niekoniecznie od góry. No i tak też uczyniliśmy. Nie tylko my, tylko też ci inni kierowcy na hiszpańskich blachach mieli ten sam problem, także jak widać, no coś nowego znowu wprowadzili, niekoniecznie po myśli wszystkim turystom, no bo jak jest coś po hiszpańsku napisane, no to skąd mamy wiedzieć, co to oznacza, jak się nie zna tego języka, co nie? No dobra, tymczasem my dojeżdżamy do podstawy Rondy, no i zobaczcie, jak to przepięknie stąd wygląda. Jesteś piękny. Motocyklu. A właściwie ty, suko moja kochana. Dobra, to się rozbierzcie. Ale tak całkiem? No. Ale że jak? Że tu? Ja pierdolę, jak to ładnie. No tamto to jest kurde. To jest najstarsze miasto w Hiszpanii. No to powiedz o tym na To bieżąco. powiem, ale z tego mostu rzucali wiedźmy, a później niewygodnych polityków. Że jak ich wkurwiali z mostu w pizdu. I zginęło, podobno naliczyli, około 700 osób zrzucili przez całe istnienie mostu. Czasem są samobójstwa do dzisiaj. No. Nie?
Ronda to najbardziej spektakularne miasto w całej Andaluzji. Choć lokalne legendy lubią mówić, że to najstarsze miasto w Hiszpanii, to historycy są nieco bardziej ostrożni. Oficjalnie miano najstarszego nosi pobliski Kadyks, założony przez Fenicjan, ale Ronda niewiele mu ustępuje i początki sięgają VI wieku przed naszą erą, kiedy Celtowie założyli tu osadę Arunda. Dzisiaj to tętniące życiem klimatyczne miasto liczące około 34 000 mieszkańców, które dosłownie wisi na krawędzi potężnego, ponad 100-metrowego urwiska. Największą atrakcją i symbolem miasta jest Puente Nuevo, czyli nowy most. Łączy on starą maurytańską część miasta z tą nowszą. Jego budowa trwała aż 42 lata i została ukończona w 1793 roku. Most ma imponujące 90 metrów wysokości i przecina głęboki wąwóz El Tajo. Z tym miejscem wiąże się mroczna historia. Nad centralnym łukiem znajduje się małe pomieszczenie z okienkiem. Pierwotnie służyło jako więzienie, a podczas hiszpańskiej wojny domowej zmieniło się w katownię. Pierwotnie to stąd prosto w przepaść zrzucano niewygodnych polityków i więźniów politycznych. Krążą też legendy o zrzucaniu stąd wiedźm. W dawnych czasach szacuje się, że w wyniku tych egzekucji w wąwozie zginęło od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób. Nasz wjazd do Rondy zbiegł się z czymś, czego jako motocykliści zupełnie nie przekalkulowaliśmy. Trafiliśmy na 8 grudnia, czyli hiszpańskie święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W Hiszpanii to moment tak zwanego puente, czyli potężnego, długiego weekendu. Hiszpanie masowo ruszają na urlopy, w podróże i Ronda pękała wtedy w szwach. I tu zaczął się nasz mały dramat. Znalezienie miejsca, żeby po prostu zjeść obiad, graniczyło z cudem. Wszystkie lokale, restauracje, knajpki były pozajmowane. Wszędzie odbywały się mniejsze lub większe imprezy zamknięte, a obsługa była tak przeciążona, że wejście z ulicy było praktycznie niemożliwe. Dla zmęczonego motocyklisty to brutalna lekcja. Sprawdzajcie lokalny kalendarz świąt, zanim zaplanujecie postój na jedzenie. Z pustymi brzuchami, ale pełnymi głowami od niesamowitych widoków, decydujemy się uciekać z tego oblężonego miasta, pakujemy się na motocykle i kierujemy na drogę krajową A374. To szeroka, szybka trasa, która pozwoli nam zostawić za sobą miejski zgiełk i tłumy turystów. To jednak tylko krótki tranzyt, bo naszym kolejnym celem jest legendarna górska przełęcz Puerto de las Palomas. Trzymajcie się mocno, bo tam zakręty znowu sprawdzą naszą technikę. Ale zanim do tego dojdzie, pierwsze co, podstawa, musimy napełnić nasze brzuszki. A że znaleźliśmy knajpę w miarę fajnej lokalizacji, ludzi było mnóstwo, ale kelner nam załatwił stolik, trochę poczekaliśmy, ale było warto. Restauracja, do której trafiliśmy, nazywała się Mesón Los Alaminos. I wiecie co? Z czystym sumieniem możemy to miejsce polecić. Jedzenie było naprawdę dobre, ceny naprawdę umiarkowane, bez przegięć. I pomimo tego święta, gdzie było mnóstwo ludzi, to obsługa ogarnęła dla nas temat jedzenia, stolika. Trochę poczekaliśmy, bo tam chyba, nie wiem, 30-40 minut czekaliśmy i w sumie godzina z haczykiem wyszła. No ale mimo wszystko może byliśmy zadowoleni, że jesteśmy najedzeni. Także obsługa naprawdę miła, niesamowite ugoszczenie i z pełnymi bekami i pełnymi żołądkami mogliśmy w końcu ruszyć dalej. Nasz cel to legendarna przełęcz Puerto de las Palomas. Po drodze mijamy niesamowitą miejscowość Grazelma, a tuż obok niej stację benzynową Moeva. I tutaj mała uwaga, zapamiętajcie tą stację, bo odegra bardzo ważną rolę za chwilę, jak wjedziemy na przełęcz i dowiecie się dlaczego. Bo odegra bardzo ważną rolę w naszej podróży. My zostawiamy dalej w Grazelmę w lusterkach i zaczynamy powolutku agresywną wspinaczkę na sam szczyt przełęczy. Droga robi się spektakularna, ale natura postanawia przygotować dla nas niespodziankę, przez którą tą trasę zapamiętamy do końca życia. Zobaczcie sami, co wydarzyło się na samej górze i dlaczego tą przełęcz ostatecznie nazwaliśmy Passo Ventilo.
kurwa jakby miał laczka kurwa w przodu. Dajcie. Dociąga mi mocno kierownicę do zakrętu. No. No bo jadę i mówię, nie mogę was kurwa dogonić, bo mi spierdala ten motocykl, mówię, coś jest kurwa nie halo. A kompresor chacie. Nie mam kompresora przy sobie. Chacie mam. Aha. I chuj. No to słuchajcie, no to kurwa... No to... No trzeba załatać, dobra. Weź sprawdź. No ale skąd będę teraz wiedział kurwa gdzie jest dziura? No musisz szkołę obrócić. No, No chyba, że właśnie tak. ja jebę. Dobra, się rozbieram. Ale pech. Póki jasno. Bo tak, Motorcycle Steam. Zauważyłem, że nie mogę, ciężko mi jest jechać za chłopakami, bo tak jakoś niewygodnie, tak mi coś spierdala, mam wrażenie, że mi się coś ślizga i tak dalej. No i się okazało, że spierdzieliło mi powietrze z przedniego koła. Po zatrzymaniu, jak chcieliśmy dobić, to się okazało, że wentyl się rozsypał po odkręceniu nakrętki zabezpieczającej tego koreczka. No i teraz się w ogóle wydarzyło tak, że okazuje się, że po prostu motocykl się specjalnie spierdolił tutaj. No i specjalnie tam delikatnie, żeby można było naprawić, ale żebyśmy tu stanęli i zobaczyli ten widok, który tutaj się stąd rozciąga. No bo jest zajebiście. Siema! Jak tu ładnie! Marcinowi humor dopisuje. Mi tak do śmiechu w sumie nie jest. Bo jesteśmy 150 km od naszego noclegu. Więc na laweta nie wiem dokąd dowieźć ten motocykl. Będzie na pewno ciemno. A jesteśmy w górach na 1357 metrach. Jak puszcza ten taki stres, nie? To zawsze... Powiem tak. Masz taką reakcję. Myślę, że wolałbym tą dziurę w oponie, bo byśmy zrobili, nie? Ale że wentyl pójdzie, no to... Już też wentyl puścił. Bo nasz anioł stróż zapierdala za nami po prostu Na równo. dragach. Najważniejsze jest to, że naprawiamy właśnie zestaw naprawczy. Po tym jak nam się rozwalił nam się naprawczy. wentyl. Tak wygląda naprawa wentyla, który powinien być szczelny, ale się okazuje, że połączenie jest nieszczelne. Wentyl Nie. już mamy naprawiony, a teraz Tak. naprawiamy zestaw naprawczy. Jak naprawiliśmy wentyl, to nie uwierzycie. To chyba zrobię jakieś szkolenie na YouTubie z tego, bo to naprawdę jest ciekawe. No jeżeli się uda, to będziemy wiedzieć jak, bo jeżeli się nie uda, to mamy całą noc na to. Dowci dupi. Normalnie. Żeby sprawdzić. Tylko żonę trzeba poinformować. No ale jakby co, można się ogrzać o jakąś kozę z tego co słyszałem. No tutaj kozy latają i sarenki, bo już dwie prawie, żem dzisiaj Dobrze, że skasował. to nie Rumunia i nie ma niedźwiedzi. No właśnie o tym pomyślałem, jak wracałem, mówię, jak dobrze tu nie ma niedźwiedzi, kuźwa, bo by się... No ale ty, no zobacz, w Rumunii coś takiego by się stało i co by zrobił? Idzie niedźwiedź, a ty kuźwa stoisz z motocyklem, nie? Masakra. O Boże święty. O, teraz jak nakręcam, to widzisz, to było czuć takie syknięcie. No bo dobił. Dokręcamy Zakręć to to. czerwone na maksa, nie? No zakręcone. A przy wkręcaniu dobrze mieć rękawice, tak na przyszłość. Tak, Bo to jak się tam robi cholernie tryska zimne. ciśnieniem, A ten już jest tak, wyczerpany. ostatni nabój, nie? Także trzeci nabój, jak dobijesz do jakiejś tam wartości, że będzie można się stoczyć motocyklem do miasta, bo jesteśmy na przełęczy 1351 metrów nad poziomem morza. Palmas de Portos, Palmas coś tam, nie wiem powtórzyć, ale
Ała. Poszedł. No, trochę dał. Pokaż. Teraz trzeba to szybko odkręcić, nie? Jest mocniej niż miałeś. Nie jest full, ale... Dobra, i szybko nakręcaj nakrętkę. Nakrętkę dawaj. Nakręcę. No to teraz będzie challenge, szukanie pociągu. Dobra, czekaj, latarę odpalę. Macie zadanie specjalne. A może na nim siedzisz? Nie wiesz co, no, ta nakrętka ona nie zapewnia nam szczelności, nie? No nie. No nie, Masz ale tego, musi być nakrętka. tu masz nowego wentyla, masz tego, to co gościu tam. No co Załatwiłem. wy, kurwa, trzeba znaleźć tą nakrętkę. I mam nowy wentyl, jakby co. Jak załatwiłem, to wam opowiem na filmie. To jest też hit. Może kurwa nie być? A, jest nas nie przejechało, no już tutaj 2 godziny sterczymy i to tak się załatwia, bo poza tym, że dzisiaj jest poniedziałek, to Hiszpanie mają święto. No taki tam surprise'ik, nie? Jedzie teraz Hiszpan, właśnie musimy go odwołać. No jak zjedziemy, nie? Poczekaj jeszcze. Ja nic nie widzę, chłopaki. Dobra, idziemy. I zdół. No. Daj, weź no, zobacz mi to koło, bo ja nie chcę spierdolić sobie całej opony, czy ja mogę tak jechać faktycznie, czy ja... Ale czy jadę rantem, czy nie, bo... Nie. Dobra, okej. No to ruszyliśmy w końcu z tak zwanego Passo Ventilo, gdzie przytrafiła nam się taka nietypowa sytuacja. A teraz wam pokrótce powiem, jak wyglądało załatwienie tego wentyla. No bo jak usłyszeliśmy, że z ubezpieczenia z Assistance mają przyjechać gdzieś tak za 5 godzin, no to mówię, no bez sensu. Wygooglałem mniej więcej gdzieś jakaś stacja benzynowa, no i to była ta, co na filmie wam wcześniej zaznaczyłem, czyli taki mały toj stojący, na czerwono pomalowany. No i puściłem się tam motocyklem, mówię, no głupi ma zawsze szczęście, więc mówię, no pojechałem. No i z tej budki wyszedł taki stary dziadek, plus 70, no i oczywiście po angielsku nie szło się dogadać, ale dogadaliśmy się po hiszpańsku z translatorem Google'a. Zobaczył, o co chodzi. Później poprosił mnie, żebym podszedł do drugiej budki, gdzie siedziało 3 gości. Piło sobie sangrię i paliło blanty. Mówię, o, robi się ciekawie. Ja mówię, no i ten jeden wychodzi, mówię, chodź za mną. No i tam do szopy gdzieś tam na tyły mnie bierze, na jakąś działkę. Otwiera ten garaż i wyciąga jakąś skrzynkę z narzędziami. No i wyciąga nagle wentyl, nie? I tak mi pokazuje, czy to. A ja mówię, no że tak, że wkładkę do wentyla, nie? I tam mu dopisałem, że tego potrzebuje. No i później zapytał po hiszpańsku, czy mam klucz do wkręcenia. I to zakumałem akurat, jak zapytał, mówię, że nie mam, nie? No to dał mi ten klucz. Ja mówię, że coś zapłacę, nie? Tego, ile tam? Mówi, że nie, jedź pomóc koledze. Ja mówię, nie, no chociaż 20 euro symbolicznie. Mówię, nie, bo się obrażę i tam już kumałem, że nie chcę tych pieniędzy, oni tacy bardzo honorowi. No co w sumie się bardzo zdziwiłem, no przyjaźnie to było, także podziękowałem jeszcze raz, mówię, Bóg zapłać i tak dalej. No i pokazali się bardzo w porządku, no i dostałem i nowy wentyl dał mi jeszcze cały, co właśnie tą nakrętkę później przekręcaliśmy. Także dostaliśmy wkładkę do wentyla, wkrętak do tego wentyla, żeby to zrobić, no jeszcze zapasowo wentyl prosty. No i wróciłem do chłopaków, jak wyciągnąłem ten wentyl, no to powiedzieli, no jak ty żeś to zrobił? Mówię, nie wiem, po prostu fuksa, bo opatrzność Boża nad nami czuwała. Także tak to się udało. Po zjechaniu z tej góry do pierwszej miejscowości szukaliśmy jakiegokolwiek kompresora, żeby dopompować to koło, natomiast no już było późno, bo to tam 10 wieczorem się robiła. No i za bardzo też, mówię, no nie mieli tych kompresorów, tu żadnej stacji niczego nie było, no i każdy mówi, że dalej, a następna stacja prawie 26 km w inną stronę. Mówię, no dobra chłopaki, to zawracamy. No jedziemy tą drogę szybkiego ruchu i to było najgorzej, bo Marcin jechał 40-50 na godzinę i czuł, że mu chodzi powietrze. I tam na nas trąbili i tak dalej, a my po prostu na awaryjnych jechaliśmy wzdłuż tego prawego pasa i jakoś tam żeśmy się do tej stacji doczołgali, ale na stacji okazało się, że znowu mamy kolejne przeboje. Ponieważ po podłączeniu do kompresora powietrze się napompowało, a tak Marcin słucha, mówię, uchodzi to powietrze, nie? Że coś jest nie halo. No i co się okazało, no słuchajcie, tak jak wentyl był sam w sobie naprawiony, to przy samej feldze był naderwany. No i my wtedy dopiero zakumaliśmy, co tak naprawdę się stało z tym całym wentylem, że takie rzeczy się wydarzyły. I co? Jest 2,50. Wiesz, miałem? 0,4. 0,4? Napompowaliśmy. Okazało, że sama wkładka wentyla to jest pikuś. Okazało się, że są wentyl złamany. Trzeba być co jutro wymienić u gumiarza. Więc jak już wiedzieliśmy, o co chodzi, to ten wentyl po prostu związaliśmy taśmą naprawczą,
taśmą izolacyjną, jakimś tam pseudoklejem, żeby tylko trzymało, taśmą do felgi. No i jakoś żeśmy się toczyli 60-70 na godzinę w stronę Malagi. Ale o której wróciliśmy do domu, jakie przygody po drodze jeszcze z tym i co następnego dnia musieliśmy ogarnąć, żeby w ogóle dalej sobie zwiedzać Hiszpanię, no to zobaczycie w kolejnym odcinku, na który już serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć!